Jestem wrogiem wszelkich plastików. Gdzie one są potrzebne, to są, ale nie w warsztacie. Idziemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Droga, surowe ostrze do siekiery. To jest kawałek resora, kuty. Naprawdę dobra stal. Do takiej siekiery ciesielskiej, cienkiej, bardzo szerokie do ciesania. No oczywiście, robiąc siekierę, no to się to wszystko przycina się. Tu się przycina, robi się fazę, wspawuje się w obuch. Oczywiście ten resor jest rozhartowany, później jak już się wyspawa, wyszlifuje się, to idzie kilka razy do ognia, bo trzeba to zahartować. No, trzeba to zahartować. I tu właśnie taki ostrzyk mam, jak to się mówi, jak u Żyda czapek. Proszę. 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 I nawet takie by było, też do jakiegoś topora dosłownie. A tu jest gotowa siekiera do okrzesywania drewna, z którą jeżdżę do lasu na moim koniu z rogami. Bardzo dobra, szalenie dobra, twarde też ostrze wstawione, jak widać, z resora. Bardzo dobra do okrzesywania, lekka, naprawdę. Ta siekiera to mnie się słucha. Ta siekierka to mnie się słucha. Tak. Ta siekierka mi jest posłuszna w lesie, bardzo, naprawdę. Ach, buzi dać. To jest ścisk ślusarski, kuty przeze mnie, od A do Z, też mocny, dobra stal, nie boi się niczego, można ścisnąć, można naprawdę. Proszę, to jest kute przeze mnie, też naprawdę niezawodne. Bo raczej takiego się nie kupi. To jest bardzo ważne, bo ja mogę tu się posłużyć. To jest kształtka do nitowania. Tu jest, nieraz są takie detale, że na przykład trzeba po prostu, to jest babka tak zwana, albo kształtka do nitowania. I tu się detal, który się znitowuje, to się odwraca, tu jest dołek i można na tym zanitować. Oczywiście nie boi się młotków. To jest bardzo stabilne, są różne kształtki, najróżniejsze, zależy do czegoś, do prostowania, do przeginania, proszę, jest takie, no nie? Też nie boi się żadnego młotka, taka kształtka jest. Stara jak świat, też to wszystko zdaje egzamin, jak najbardziej. Ta to jest do osadzenia na trzonek, też to jest ze skrzynki kowalskiej. No nieraz trzeba się tym posłużyć po prostu, bo niektóre rzeczy po prostu trzeba znitować. Nie wszystko się spawa. To jest siekiera do łupania drewna. Bardzo ciężka, też ostrze ma wstawione z resora i to z resora od wagonu kolejowego. No, to jest siekiera, która waży na pewno troszkę lepiej jak 4 kg i ma zamach. Ma zamach pieruński. Także jak mniejszą nie daje się rozłupać, to wtedy to jak to się mówi, jak się machnie za głowy, to drewno się ładnie się łupie. To zdaje egzamin. Też oczywiście kuta jest przeze mnie i ona mi służy HZ 20 lat. I nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Kuty przeze mnie, ciężki klin, kuty pod młotem mechanicznym, to ma swoją wagę. No i było ich więcej, ale powiem szczerze, że zostały. Przyjedzie ktoś, no masz klin, no co powiesz, że nie masz? No wezmę, sprzedam, no. Także z jakimś czasem będę musiał uruchomić, bo z tych ciężkich takich, bo jeszcze lżejszy to mam, a z tych ciężkich został mi tylko jeden. No i będę musiał stanąć do młota i po prostu materiał jest i odkuć. Bo bez tego na przykład nieraz jest takie drewno, że trzeba je rozłupać i to klinem, czyli wbija się klin ciężkim młotem. I to nie jeden, trzeba nieraz użyć. Jeszcze używam do tego, jak tym się zacznie łupać, to wtedy z boku się stawi drewniany klin i sprawa jest po sprawie i rozłupie się.
I na zimno można odkuć coś. Można. Wszystko z tym można zrobić. Wszystko. Iwadlo nie boi się młotków. No i mamy. To można wszystko robić na zimno. Ta stal po prostu nie łamie się. To jest zwykła stal, nie łamie się. I nie pękło. Wszystko jest w porządku. To takie po prostu, no, jest takie graciewo. Chcę zrobić sobie po prostu, ta szlifierka jest duża, ciężka. I chociaż ona ma tylko 1,5 kW, ale mam jeszcze szlifierkę na przykład. To jest bardzo dobra maszynka. Bardzo dobra. Bardzo dobra maszyna. Trzeba w nią wsadzić łożyska. Jest postument, stoi tam w kącie, na który trzeba ją postawić. Jest silnik kupiony do niej. 0,8 kW. Tu trzeba wsadzić nowe łożyska, nowy kamień. I pasek to nic, że płaski, ale pasek na płaskim pasie też maszyny pracują. Naprawdę dobra maszyna, bo co mi się to podoba też, że to jest żeliwo. Maszyna, jak to się mówi, ciężka, stabilna. No łożyska nowe, smar, nowy kamień, silnik, no i cacy. Do ostrzenia wierteł jakichś, często się w warsztacie ostrzy wiertła. Przypuśćmy jakiś nóż, jakiś skrobak, jakiś punktach, no to nie trzeba włączać dużej maszyny, wystarczy taka z powodzeniem. Dlatego, że no tu też jest precyzja, bo ten kamień chodzi bardzo równo, bo to jest stara maszyna. Dziś takich maszyn się nie robi, wszystko jest w obudowach przeważnie plastikowych. Jestem wrogiem wszelkich plastyków. Gdzie one są potrzebne, to są, ale nie w warsztacie, absolutnie. Także maszyna cacy też ją kupiłem, wyrwałem ze złomowiska, że tak powiem, bo by ją przetopili. To jest ścisk, bardzo malutki, bardzo delikatny mojej roboty. Oczywiście wykonany w 100%, bez mała, no w 90 paru, z resora, metodą nitowania. No niezawodny. Tam, gdzie innym się nie ściśnie, to tym się ściśnie, dognie się. Nieraz są takie rzeczy, gdzie trzeba naprawdę mocnego ścisku. On się niczego nie boi, nie podda się. Lubię takie narzędzie, po prostu ciężkie narzędzie. Żeby to się nie łamało, nie gięło się.